Cześć, jestem Kamil, witajcie na kanale Gorilla Project Car. W dzisiejszym odcinku chcę zrobić małe roszady warsztatowe. Już od jakiegoś czasu chodzi mi to po głowie, żeby trochę tutaj wszystko poprzestawiać. Warsztat jest mocno dostosowany teraz pod odbudowę karata, golfa. Możecie zobaczyć odcinki tutaj. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no nie bardzo. Astra zastawiona, nie ma jak przy niej pracować. M42 sobie stoi tutaj, też średnio jest co przy tym robić. Golf, pominę już ten temat. I o co chodzi? Żeby zrobić sobie na spokojnie wszystko przy Astrze, najwygodniej, żeby stała tutaj. Na samym środku stodoły, czyli tu, gdzie jest najwięcej miejsca. Ale żeby to wszystko zrobić, to musimy trochę posegregować śmieci. W sensie silnik, fotel, lampy, skrzynia biegów. Miliard rzeczy, które w tej chwili nie będą używane. Nie ma co przedłużać. Trzeba przestawiać. Oh, fuck! Naprawdę teraz to musiałem zauważyć. Tutaj widać pięknie, jak idealnie na środku mamy prąd. Najlepiej byłoby go przesunąć, ale tutaj już nie wystarczy kabla. Astra cierpi na chorobę zwaną leje mi się olej z wydechu.
Nie mam pojęcia skąd, będziemy tego szukać. W chwili obecnej cały przód samochodu jest tak jakby, już wszystko jest pomalowane, gotowe, więc wystarczy to założyć, czyli będziemy to robić, choćby silnik trzeba było później wyciągać. To jest nieistotne. Na razie przestawiamy samochód tak, żeby dało się nagrać wygodniej to, co będę z nią robić. No nie jest dobrze. Szybko spojrzę do lotu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i czy którędy dochodzi. No, zobaczymy wyjście z interkulera, czy tam jest olej. Jeśli tak, mamy duży problem, jeśli nie, to chyba mamy jeszcze większy problem. A no tak, bo zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze opcja, że po prostu mamy dużo oleju w wydechu i tyle. Coś tam jest, ale nie tyle, żeby żygać olejem, czyli po prostu mamy olej w wydechu. Teraz jeżeli ktoś z Was oglądających jest tu pierwszy raz i się zastanawia, ale o co chodzi z tym samochodem? Czemu on żyga olejem z wydechu? Kiedyś przez przypadek źle zaparkowałem samochód. Odwrotnie. W sensie nie tyłem do przodu, tylko dołem do góry. I w tej chwili no tak jakby nie ma zbyt dużo śladów już po tym, bo dosyć sporo rzeczy było zrobione. Jedyne co zostało, to jak było auto do góry nogami, to trochę oleju się wlało do wydechu. Tak, takie rzeczy się dzieją. No. A którędy podejrzewam, że zawór odpowietrzający skrzynię korbową jest już nie domaga. I mam zamówiony nowy, będziemy to wymieniać, ale najpierw złożymy przód. No dobra, to jakby można by powiedzieć, że roszady zakończone, ale też można by jeszcze coś pokombinować. I teraz to, co zrobię, w sumie nie wiem, czy to dodam nawet do filmu, będzie mocno nieodpowiedzialne i nie róbcie tego w domu, i nie róbcie tego sami, ale ja spróbuję. Spróbuję to wyciągnąć. I teraz plan jest taki. Ja próbuję to dźwignąć. Jeśli mi się uda, to próbuję to tamtąd wydostać. Jeżeli się uda, to wtedy Astra wyjeżdża ze stodoły. Przenoszę to tam, gdzie była Astra i wjeżdżam z powrotem Astrą. A jutro, jak przyjdzie Piotrek, to kręcę jego reakcję na to, co zrobiłem. Tu się zatrzymało? Well, takie rzeczy się zdarzają, jak robi się głupie rzeczy. I tyle.
Jeśli chodzi o to, dlaczego to wszystko, dlaczego te roszady w ogóle, no to nad Astrą teraz mogę pracować spokojnie, mam dużo miejsca, a Golf nie jest w takim miejscu, które sprawia, że samochód wygląda jak wrak, który nigdy nie będzie skończony. Po Astrze zajmuję się Golfem i tam jest naprawdę niewiele roboty, jeżeli chodzi o blacharkę. I ja już przeciągam to o wiele za długo. Mam nagrane parę ujęć, jak już nad tym pracuję, ale tak naprawdę tylko wyciąłem rdze i nawet nie zaspawałem nic. Możecie się zastanawiać, po co się męczyłem tak bardzo. Jak samochód spadł, to zdałem sobie sprawę, że siłą go nie wyszarpię i trzeba sposobem. Więc zastosowałem dźwignię i to Wam pokazywałem. Małym palcem byłem w stanie unieść belkę, która podnosiła samochód. Także nie było potrzeba aż tak dużo siły. Przód samochodu jest naprawdę lekki i myślę, że spokojnie większość ludzi na świecie byłaby w stanie go podnieść. Tyle, że zamiast zastosować okrągły profil, okrągłą rurę, to dałem kwadratową i cały problem to, że wbija się w ręce. I ostatnie pytanie, które możecie mieć, jeżeli w ogóle tu jeszcze jesteście, bo to jest trochę niepoważne, co robiłem. Dlaczego robiłem to sam? Trochę, żeby sobie coś udowodnić, a trochę dlatego, żeby odpokutować. Ten samochód zaczął ten kanał. Ten samochód to pierwszy samochód, o którym coś nagrałem. I od tego zaczął się kanał. Tak naprawdę przy zmianie języka na polski chciałem zrobić takie odnowienie, zaczęcie jeszcze raz i zacząć ten odcinek dokładnie tak samo, jak zacząłem ten pierwszy odcinek o Golfie, tylko tym razem po polsku i tym razem kontynuować pracę nad nim, ale ułożyło się zupełnie inaczej i samochód był porzucony przez dosyć długi czas. Także mówiłem o roszadach, zrobiłem straszny bajzel w warsztacie, ale to dobrze, bo teraz mamy jak budować więcej rzeczy. Jeżeli zastanawialiście się, kiedy będzie Golf, jest i niedługo będzie kontynuowany. Kiedy będzie Astra? W ten weekend prawdopodobnie będę nad nią pracować, tak żeby złożyć ten przód, sprawdzić, co jest z autem jeszcze nie w porządku, dokupić części i sprawdzić, czy jest sprawne. Jeżeli chodzi o M42, jest przyniesione, muszę złożyć stojak i będę malować silnik. Będę starał się gonić postęp, który jest robiony przy silniku z Golfa, tak jak obiecałem, że będzie to robione równolegle. I w takim razie muszę dotrzymać słowa, więc będę w tej chwili malował, później zamówię pierścienie, panewki i będę po prostu składać ten silnik powoli. Jeszcze nie wyszedł odcinek, w którym pytałem Was, czy chcecie, żeby to było robione w filmach o Golfie, czy żeby były osobne filmy o tym, ale to jest prawdopodobnie jak oglądacie ten, na pewno jak oglądacie ten, to tamten już wyszedł i ja znam odpowiedź, więc to co powiem jest zbędne, że poczekam na Waszą odpowiedź i zobaczę, aczkolwiek skłaniam się ku robieniu osobnych odcinków, tylko te silniki będą mniej więcej stać koło siebie w trakcie odbudowy, w trakcie jak będę nad nimi pracować, tak żeby było widać, że faktycznie jest ten postęp równoległy. Na dzisiaj to będzie tyle. Powinienem teraz to wszystko posprzątać, zanim jutro przyjdzie Piotrek, ale spróbuję wstać rano wcześniej i ogarnąć to. Już nie będę tego nagrywać, a jak przyjdzie, to nagram jego reakcję i to będzie w filmie o karacie. Jestem strasznie zadowolony z tego, że ten samochód tu jest i naprawdę samo przeniesienie go stamtąd tutaj
sprawia, że mam wrażenie, że jest jakiś postęp z tym samochodem. Nie przedłużam. Dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć!